Dziś witam Was piknie spod samiuśkich Tater. Kazek przyjechał nie wypasać łowcę, ino pokazać Wam wyjątkowego wypasa. Widzita tamta górka? No może nie widzita, bo jest lekko w chmurach, ale musicie mi na góralskie słowo uwierzyć, że tam jest giewont. I giewont jest teraz na scedos, ale nie ten giewont, ino ten giewont. Która to góra jest podobna do Wałęsy? Defender w specjalnej wersji giewont. I co by go przetestować, przyjechaliśmy do Kościeliska, do Jędrusia, gdzie wy też możecie przyjechać do jego Byrtusia Residence. Residence, jak sićka wiedzą, to jest po góralsku chałupa, ale w chałupie jest luksusowo i chałupa ma piękny widok na giewont w chmurach. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Powiem Wam szczerze, że niezły numer odwalili ludzie z Jaguar i Land Rover Polska. Bo to nie jest tak, że sobie sami stworzyli taką wersję, tylko przez rok namawiali brytyjską centralę, żeby można było stworzyć ten samochód. Bo nie chcieli tego robić sami, tylko chcieli to zrobić pod ich auspicjami, tak żeby auto było odpowiednio skonfigurowane, ale jednocześnie miało sporo akcentów nawiązujących do gór. Takich akcentów jak choćby ten biały dach, który ma troszeczkę imitować białą czapę śniegu, która jest nad giewontem. Kolor taki specjalny, który tutaj mamy, ma przypominać nam zbocza giewontu, a te czarne elementy to jest ten półcień, który mamy pod spodem. Ten kolor nawet bardziej twierdzą, że to jest taki jesienny giewont. Myślano o tym, żeby nadać mu nazwę Kasprowy albo Rysy, no ale rysy na samochodzie wyglądałyby średnio, natomiast jeżeli chodzi o gabaryt, to ja bym w ogóle proponował Świnica. Ale jest tutaj, zobaczcie, dużo takich rzeczy, które pokazują, że to jest wersja specjalna, na przykład specjalnie zaprojektowana naklejka na przód z giewontem i tutaj mamy zarys tego giewontu. Tego typu akcentów jest więcej na całym nadwoziu, bo mamy jeszcze specjalny znaczek tutaj. To nie jest tak, że sobie wzięto i tę naklejkę naklejono tutaj we własnym zakresie, tylko to jest wszystko zrobione dokładnie z tej folii, której fabrycznie używa Land Rover na swoich samochodach. I jeszcze mamy tutaj kolejny taki akcent z tyłu. Logo zaprojektowane w Polsce, które faktycznie przywodzi na myśl zarys giewontu, tylko jest zdecydowanie bardziej takie techniczne, nowoczesne. Ale najfajniejszą rzeczą, słuchajcie, którą tutaj mamy, jest to. Czyli apteczka, która wspólnie została zaprojektowana do Defendera przez Land Rovera i GoPr. Oprócz tej apteczki, którą tutaj mamy, i ona jest na standardowych mocowaniach samochodu i została uszyta i zrobiona normalnie w Wielkiej Brytanii, jeszcze tu jest jedno, i zawiera nie tylko te najbardziej podstawowe rzeczy, jakie mogą przydać się na drodze, ale jest po prostu profesjonalnie przygotowana w absolutnie wszystko, co może Wam się przydać w kryzysowej sytuacji. Oprócz niej za 10 000 złotych można jeszcze dokupić sobie to, czyli defibrylator. Normalnie jak w Jamesie Bondzie, w Casino miał w swoim Aston Martinie defibrylator, który uratował mu życie i teraz Wy możecie poczuć się jak James Bond, tylko w nowym Defenderze. I nowym nie jest tu nadużyciem, choć samochód debiutował kilka lat temu, bo auto w zeszłym roku przeszło facelifting i tutaj mamy do czynienia właśnie z wersją po liftingu. Czym się wyróżnia? W wersji poliftingowej na przykład mamy nowe tylne lampy, które są zlicowane z całym nadwoziem. Poprzednie były takie bardziej trójwymiarowe i bardzo zbierały brud, szczególnie w terenie, więc Land Rover stwierdził, że musi zaprojektować je od nowa tak, żeby tego brudu chłonęły mniej. Mamy nowe kolory nadwozia, są nowe felgi. Z przodu nieco zmienił się wkład reflektorów, delikatnie je przemodelowano, troszkę zmienił się ten pas z przodu, ale najlepiej rozpoznać nowego Defendera, czyli tego poliftowego, po tym. W poprzedniku mieliśmy tutaj taki wzór wiodełka, a tutaj mamy w takie kwadraciki, które sam Defender, sam Land Rover nazywa Squircle. Nie squirrel, nie wiewiórka, tylko Squircle. Ale jest to naprawdę cool. Wersja specjalna giewont powstała w zaledwie 10 egzemplarzach.
Zbudowano ją na wersji X-Dynamic HSE, czyli już całkiem bogato wyposażonej, ale jednocześnie dorzucono do niej sporo dodatków, jak choćby czarne elementy nadwozia, przyciemniane szyby, pakiet off-roadowy, pakiet zimowy. We wnętrzu tych dodatków jest jeszcze więcej. Ale najwięcej w ramach tego liftingu zmieniło się tutaj, czyli pod maską. I tych 10 egzemplarzy wersji specjalnej Giewont jest dostępnych wyłącznie z tym motorem o oznaczeniu D350. Przedliftowy Defender też miał 3-litrowego diesla, miał też 2-litrowego diesla, a teraz po liftingu został mu wyłącznie diesel 3-litrowy, ale w 3 odmianach mocy. 200 koni, czyli D200, D250 i to, co mamy tutaj, to jest D350. I to jest gruntownie zmodernizowana jednostka, w zasadzie możemy mówić o nowym silniku, ponieważ zmieniono tutaj układ chłodzenia, żeby jeszcze lepiej temperaturę z tego silnika odprowadzić. Zmieniono tutaj układ smarowania silnika, tak żeby on był jeszcze bardziej efektywny. Zmieniono nawet materiał, z którego wykonano gładzie cylindrów po to, żeby stawiały mniejsze opory i żeby były bardziej odporne. Zmieniono turbosprężarkę, szczególnie żeby mogła pracować w wyższych temperaturach. Zmieniono nawet wał korbowy, który teraz jest offsetowy, czyli jest delikatnie przesunięty względem osi tłoków po to, żeby były tam mniejsze naprężenia i jednocześnie, żeby był bardziej efektywny. Zmieniono piecoelektryczne wtryskiwacze i zmieniono nawet, słuchajcie, cały rozrząd, który teraz jest oparty na łożyskach igłowych po to, żeby był trwalszy, żeby ciszej pracował i jednocześnie, żeby był bardziej efektywny. Zmodernizowano tutaj też delikatnie rozruszniko-alternator, bo mamy tutaj oczywiście układ MHEV, ale ten układ MHEV nie ma za zadanie podnosić nam osiągów spektakularnie, bo ma tylko 18 kW. On ma usprawnić działanie systemu start-stop przede wszystkim, czyli usprawnić ruszanie. Kiedy nam się włączy system start-stop, wyłączy nam silnik, to zanim nam się uruchomi silnik spalinowy, to już mamy pierwszego kopa z tej technologii MHEV. I Land Rover jest bardzo dumny z tego silnika. Twierdzi, że usunął wady, które występowały w poprzednikach. Teraz ma być znacznie trwalszy ten silnik, ma mieć lepsze osiągi, bo 6,4 sekundy do setki, ale ma też zużywać mniej paliwa. I przyjechaliśmy tutaj do Kościeliska wczoraj ode mnie z Grodziska. Przejechaliśmy ponad 400 km ze średnim spalaniem na wszystkich tych drogach ekspresowych, obwodnicach, autostradach w górskim terenie, ze spalaniem lekko przekraczającym 10 litrów. Samochodem, który ma gabaryty Giewontu i aerodynamikę chałupy Byrtusia. Poza przyciemnianymi szybami, poza pakietem Black, który jest aż tutaj na dole razem z osłonami zrobiony, mamy seryjnie w Giewoncie m.in. terenowe opony. To znaczy to są takie all-terrain, ateki tak zwane, Goodyear, Wrangler i to, co jest w nich fajne, to łączą naprawdę dobrze właściwości terenowe z takimi właściwościami jezdnymi na asfalcie, bo ta opona przede wszystkim nie hałasuje, ale naprawdę dobrze trzyma i to nawet w mocno pokonywanych zakrętach, kiedy mamy suchą asfaltową nawierzchnię, a jednocześnie powinna sobie dać radę i w błocie, którego dzisiaj mamy tutaj sporo dookoła, bo w nocy nieźle padało i przez ostatnich kilka dni, a nie będziemy jeździli dzisiaj po autostradach, tylko właśnie będziemy jeździli przede wszystkim Defenderem w terenie, a do tego został stworzony i wprost mówi nam Land Rover, że weźcie to auto w teren, bo to jest jedno z niewielu aut, które świetnie nadaje się nie tylko do jazdy na co dzień po asfalcie, tylko właśnie w terenie. Dzięki czemu? Między innymi dzięki pneumatyce, jaką tutaj mamy seryjnie, którą można sobie regulować. Dzięki czujnikowi brodzenia, który jest z nią połączony i jak maksymalnie podniesiemy samochód, to ta głębokość brodzenia wynosi 90 cm, czyli przykryje nam całe koło. Mam nadzieję, że dzisiaj taką rzeczkę jakąś tutaj znajdziemy. Oprócz tego wszystkiego mamy centralny mechanizm różnicowy, ale też aktywny mechanizm różnicowy na tylnej osi, połączony z wektorowaniem momentu obrotowego pomiędzy prawym i lewym kołem. Jest oczywiście też reduktor i jest system All Terrain Response drugiej generacji, gdzie możemy sobie ustawić po jakiej nawierzchni jedziemy i wszystkie parametry samochodu, wszystkie te mechanizmy zostaną idealnie do tego ustawione. Spójrzcie na zwis tylny, jak on jest krótki, jednocześnie jak krótki jest zwis przedni, co ma poprawiać zdecydowanie kąty najazdu, kąty zjazdu, no i też kąt rampowy. Niemniej
Ta wersja Giewont występuje tylko w odmianie nadwozia 110, czyli tej średniej. Mamy jeszcze taką krótką 90. Ona ma drzwi jedynie z przodu, tylnych nie ma. Jest jeszcze wersja długa 130. Ona jest wydłużona. Tutaj ten zwis jest wtedy dłuższy, więc stwierdzono, że 110 to jest taka najbardziej uniwersalna wersja po to, żeby zbudować na niej tę specjalną wersję Giewont, bo i pojemna w środku, a jednocześnie te właściwości terenowe dzięki krótszemu zwisowi będzie miała znacznie lepsze. Bagażnik. Tradycyjnie dla Defendera otwieranymi bocznymi drzwiami na boczek, a nie do góry. No i to, co tutaj mamy, to oczywiście też nie roletkę, tylko taką tradycyjną zasłonę bagażnika, a to po to, żebyśmy mogli tutaj więcej gratów po prostu zmieścić i zmieścić się powinno naprawdę mnóstwo, bo bagażnik ma 768 litrów pojemności do górnej krawędzi oparć tylnych foteli, bo jak załadujemy go po dach, to tych litrów mamy 916. To, co seryjnie dostajemy w wersji Giewont, to, czyli elektrycznie wysuwany hak holowniczy, a oprócz tego wszystkie systemy ułatwiające wpięcie przyczepy i jej holowanie. No i oczywiście, jako że mamy pneumatykę, to mamy też przyciski do obniżenia nadwozia, żeby obniżyć ten próg załadunkowy. W tym momencie do nagrań mieliśmy podniesiony samochód, był w trybie offroadowym, a teraz zobaczcie, zjeżdża w dół i jak nisko zjechał, że tak wielkie auto nagle ma linię dachu poniżej mojej głowy. Więc naprawdę to fajnie działa i szybko działa, co jest istotne. Mam takie podejrzenie, choć nigdzie tego nie wyczytałem, że cała ta architektura tutaj pneumatyczna pracuje w oparciu o instalację elektryczną 48V, dzięki czemu kompresor ma dużo więcej energii w sobie, żeby, zobaczcie, szybciutko podnieść ten samochód. To nie jest, czasami bywa tak, że ta pneumatyka powoli nam podnosi auto, a zobaczcie w tym wypadku, jak ono szybko jedzie do góry. To znaczy, że naprawdę musi ten kompresor pracować bardzo wydajnie. Dlatego podejrzewam, że oparty jest o 48V instalację, a nie 12V. Co poza tym? Zobaczcie, jaką mamy tutaj solidną podłogę bagażnika, która wręcz jest pokryta takim materiałem jakby stalowym. Słyszycie, jak to się wklikuje porządnie? No szat, co? Taki sam materiał jest tutaj, z tyłu oparcie tylnej kanapy, tutaj mamy siateczkę bardzo praktyczną w boczku, tutaj z drugiej strony drugą, tutaj mamy gniazdo zapalniczki, a tutaj mamy nawet zwykłe gniazdko 230V, które obsłuży nam urządzenia o mocy do 180 W, więc niezbyt mocne, ale na przykład lodóweczka na lodóweczkę tu wstawimy. Uwielbiam te świetliki w dachu Defendera. Nawiązanie do poprzednika i rzeczywiście wpuszcza tutaj trochę światła. Nie możemy mieć w przypadku Giewontu wersji 7-osobowej, jest tylko 5-osobowa, ale za to na przykład ma oparcia tylnej kanapy składane w idealnych proporcjach, tak jak lubię, czyli 40, 20, 40, bo to pozwala nam przewieźć 4 pasażerów i jednocześnie jakieś długie przedmioty, jak jedziemy choćby na narty. Ponad 5 metrów długości, ponad 3 metry rozstawu osi swoje robią. Miejsca tutaj jest w bród i na kolana, i nad głową, i przestrzeni na ręce. Nawet jakbyśmy chcieli przewieźć 3 pasażerów tutaj z tyłu, to nawet to środkowe siedzisko jest naprawdę dosyć szerokie, dosyć obszerne. Mam miejsce ja na swoje długie stopy. 3-strefowa klimatyzacja w naszej wersji tej Giewont jest standardem. Mamy 2 gniazda USB-C, mamy nawiewy, mamy rączki ułatwiające wsiadanie, wysiadanie, które jeszcze mają takie sprytne małe haczyki. O, tutaj w tym miejscu, na których można sobie powiesić jakąś kurtałę na wypadek niekorzystnych warunków pogodowych albo coś takiego. Jak chcemy złożyć kanapę, to jeszcze dodatkowo nam siedzisko leci do tyłu i wtedy, i wtedy jeszcze składamy cyk, zagłóweczki. Proszę, to zostało wszystko tak ładnie przemyślane i tak zaprojektowane, żeby te zagłóweczki weszły nam tam nisko, nie poniszczyła się skórka i mamy płaską podłogę bagażnika calutką. Oczywiście można mieć w ten sposób siedzisko i też sobie złożyć tę środkową część, wtedy tu powstaje delikatne podwyższenie, ale przy transporcie dłuższych przedmiotów nie powinno przeszkadzać. Podłokietnik klasycznie szeroki, na odpowiedniej wysokości umiejscowiony, 2 uchwyty na kubki. Siateczki, świetne wykonanie. Standardem w wersji Giewont jest tapicerka z prawdziwej skóry, konkretnie ze skóry Windsor i można odnieść wrażenie, że nawet tyły zagłówków zostały wykonane ze skóry, bo jest to
ma taką nieregularną fakturę, wygląda bardzo ładnie. W drzwiach nawet podszybia zrobiono z skórki. Oczywiście tutaj ten boczek, gdzie mamy podłokietnik również. Nawet plastiki, które tutaj mamy, sprawiają wrażenie takiej bardzo wysokiej jakości. Mają fajną, chropowatą fakturę, są mięsiste, są grube. Dodatkowo poskręcane zostały na takie widoczne gołym okiem na zewnątrz śruby i naprawdę jak je się odkręci, to można zdjąć cały boczek. Jest to może trochę cięższe niż te wszystkie klipsy, no bo parę tych śrubek tutaj jest, ale jednocześnie solidność tego wszystkiego jest nieosiągalna, mam wrażenie, dla innych samochodów tego segmentu. Troszkę mała kieszeń w drzwiach, bo tutaj raptem półlitrowa buteleczka nam wejdzie, no ale trzeba było zrobić gdzieś miejsce na głośniki, których jest tutaj 14 plus subwoofer, bo mamy seryjnie w Giewoncie Meridiana. Uwielbiam wnętrze i deskę rozdzielczą Defendera za to, że łączy w sobie taki offroadowy charakter, ale jednocześnie mega luksus. Bo zobaczcie, nawet tutaj macie rączkę, gdzie na przykład pasażer w terenie może się przytrzymywać. Rączki pięknie wkomponowano tutaj w boczki z prawej i z lewej strony, jak trzeba na przykład wsiąść. Tak bardzo praktycznie pomyślano o różnych elementach, że drzwi pasażera można zamknąć tradycyjnie, łapiąc je w ten sposób, albo łapiąc je za tę rączkę. Każdy centymetr kwadratowy zaprojektowano tak, żeby gdzieś były jakieś półeczki. Tutaj jest wyłożona gumą. Do tego dochodzi fajny, ładny napis Defender, który przypomina Wam, czym jedziecie. Tutaj, zobaczcie, jedna kuwetka, 2 uchwyty na kubek, fajnie umieszczona ładowareczka, ale jednocześnie mogę to sobie przesunąć i tam mam dostęp do tej części, która jest w środkowej, wiszącej konsoli. Więc łatwiej mi na przykład wpiąć cokolwiek w gniazdo USB-C. Drugie gniazdo USB-C ładnie wkomponowano tutaj na tej półeczce, więc sobie pasażer tylko podłącza i zostawia tutaj telefon. Tu jest półeczka, tu nawet za ekranem jest trochę miejsca i po lewej stronie zegarów też jest półeczka. Więc pod względem naprawdę praktyczności to jest tak, znajdziecie tutaj miejsce na każde graty, znajdziecie nawet miejsce na schłodzenie swoich napojów, ponieważ jest tu lodóweczka. Co prawda nie jest wielka, ale mega chłodzi. 2-godzinna przejażdżka wystarczy, żebyście wyjęli bardzo zimne napoje. Tak zimne, że wczoraj zamiast na drugim biegu, to chłodziłem tylko na pierwszym biegu, bo był nieco łagodniejszy i nie były aż tak bardzo zmrożone. I tak jak wszystko to tutaj widzicie, jest wyposażeniem standardowym wersji Giewont. Nawet mamy fotele elektryczne ustawiane w 18 kierunkach, pokryte tą prawdziwą skórką Windsor i jednocześnie mają i ogrzewanie, i wentylację. Ogrzewana jest kierownica. Mamy nowszy już system PV, który ma ciut większy ekran, bo on ma ponad 13 cali, jest delikatnie zakrzywiony, bardzo sprawnie, szybciutko działa, można się szybko przyzwyczaić do tego, jak sobie tym tutaj wszystkim sterować. Ale oprócz tego mamy też i fajnie, że pozostał klasyczny panel, bo na przykład w dużym range'u albo w sporcie już nam zniknęły fizyczne klawisze i pokrętła, a tutaj mamy nadal te fajne pokrętła, je uwielbiam, bo albo sterujecie sobie nimi, proszę bardzo, podgrzewaniem i wentylacją, albo temperaturą klimatyzacji, a kiedy wciśniemy ten przycisk, to tym sterujemy trybami jazdy terenowej albo drogowej, mamy trawę, żwirwia, ble, 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 ble. Wiadomo. Więc te pokrętła są takie multifunkcyjne. Dodatkowo wszystkie przyciski służące do jazdy terenowej, do obsługi napędu czy do obsługi pneumatyki są pod paluchem, więc wystarczy raz to wcisnąć. Nie trzeba się zagłębiać w menu, żeby cokolwiek włączyć. Duży plus za to. Do tego oczywiście cyfrowe zegary, które można sobie wedle własnego gustu konfigurować. Klimatyzacja ma system jonizacji i oczyszczania powietrza, co się może Wam w smogu zakopiańskim przydać, a jak wjedziecie w wyższe partie i już będzie przejrzyste, czyste powietrze, to możecie sobie otworzyć szklany dach, żeby Wam to powietrze wpadało do środka i zarówno ta funkcja klimatyzacji, jak i szklany dach też są standardem w wersji Giewont. Jedziemy w trybie automatycznym teraz. Troszkę drogą asfaltową, gdzieś tam są dziury, jakieś kolejny, czasami wjeżdżamy na szuterek i zobaczcie, w tym trybie automatycznym systemu Terrain Response on sobie sam otwiera, zamyka dyfry, centralny i ten aktywny tylny. Zależnie od tego,
w co wjeżdżam, jaką drogę czuję pod kołami, też inaczej sobie zmienia sobie ciśnienie w tej pneumatyce. Bywa momentami nierówno, ale cały czas reaguje ten system. On na bieżąco wszystko sobie zmienia, dostosowuje parametry napędu i parametry zawieszenia do tego, po jakiej drodze jedzie. Jak Defender tej generacji nowy zadebiutował, to wszyscy mówili, to już nie jest to samo. To nie jest już ten napęd, który w starym, poczciwym Defenderze. To już nie jest ramowa konstrukcja. Tylko że Defender, a w zasadzie Land Rover, postanowił zrobić z Defendera samochód ultra uniwersalny. Taki, który świetnie da sobie radę i na asfalcie, i w naprawdę solidnym terenie. Dlatego zrobiono tutaj nadwozie samonośne, ale ma ono 3-krotnie większą sztywność skrętną niż to nadwozie poprzedniego Defendera oparte na ramie. A to zasługa nie tylko aluminium, z którego zbudowano całe nadwozie, ale także wstawek z magnezu czy ze specjalnej stali borowej o bardzo wysokiej sztywności. I po asfalcie, mimo tych opon all-terrain, naprawdę jeździ świetnie. Jestem bardzo zaskoczony, bo tak jak wcześniej wspomniałem, ta opona nie hałasuje, a jednocześnie zapewnia zaskakująco dobrą przyczepność. Ta pneumatyka aktywna, która tutaj jest, rewelacyjnie walczy z prawami fizyki, na przykład w szybciej pokonywanych zakrętach. To, że mamy wektorowanie momentu obrotowego, gdzie on oprócz tego, że ma te 4 koła pędne, to jednocześnie sobie ustawia ten moment obrotowy na przednim, na tylnym i jeszcze odpowiednio każde z kół przyhamowuje w ostrzej pokonywanych zakrętach, sprawia, że macie wrażenie, że prowadzicie auto mniejsze, zwinniejsze, po prostu tak jakby ono przeczyło prawom fizyki w takiej normalnej, codziennej jeździe po asfalcie, po ostrzejszych zakrętach. Do tego, jeżeli chodzi o prędkości takie do 140 na godzinę, jest świetnie wyciszony. Dopiero powyżej 140 na godzinę zaczyna być słychać przede wszystkim szum powietrza opływającego nadwozie i głównie tam w tylnej części. No niestety ogromna powierzchnia czołowa robi swoje. Samo zawieszenie samo się generalnie reguluje, jeżeli chodzi o jego wysokość i ma 4 poziomy. Pierwszy poziom to jest taki komfortowy do wsiadania, wysiadania, załadunku bagażu. Drugi poziom to jest przy takiej normalnej jeździe, jak jeżdżę na przykład właśnie po asfalcie, po normalnych drogach, a potem 2 kolejne tryby, gdzie auto się unosi, to są tryby off-roadowe, terenowe. Jeden to jest w okolicach 24 cm prześwitu, a ostatni aż 29 cm prześwitu i wówczas głębokość brodzenia to 90 cm. Owszem, jak zrobimy tak, no to czujemy, że ten samochód jest wysoki i że on się na tym zawieszeniu buja. Ale z drugiej strony, jak wchodzimy już w taki zakręt pojedynczy, jakąś krętą drogą jedziemy, to bardzo ładnie trzyma się na wierzchni. Trakcja pozostaje bez zarzutu, nie ma żadnego płużenia przodem, wyjeżdżania, wyrzucania tyłu na zewnętrzną, tylko jest stabilnie, jest bezpiecznie, jest pewnie. Jak jechaliśmy krętymi drogami od Krakowa tutaj, tam jest przecież teraz ekspresówka zrobiona, to zaskakująco sprawnie, zwinnie pokonywał te zakręty pomimo swoich gabarytów i pomimo swojej dużej masy. A dzisiaj sprawdzimy, no mam nadzieję, w takim solidniejszym terenie, jak sobie nowy Defender radzi z kolejnami, z błotem, z wodą, z korzeniami, ze śliską nawierzchnią, bo ostatnich kilka dni tutaj padało, więc to wszystko będzie miękkie, grząskie. Więc musieliśmy nawet wziąć Marcina z prawilną terenówką, z terenową oponą, czyli pick-upa na mostach, ze stałym napędem na 4 koła, na ramię. Więc porównanie będzie z samochodem starym, ale stworzonym do jazdy też w takich warunkach. W ogóle niesamowity jest moment obrotowy w tym samochodzie. 700 Nm i po prostu liżecie, nie wciskacie, tylko liżecie pedał gazu, a on w ogóle z taką lekkością podjeżdża pod duże wzniesienia, że szok. Oczywiście poza tym, że możecie sobie wybrać jeden tutaj z trybów jazdy w terenie, poza tym automatycznym, a tych trybów trochę mamy, bo jest proszę trawa, żwir, śnieg, błoto i kolejny, piasek, skały i wówczas wszystkie systemy auta są dostosowane do konkretnie takich czynności, to jest też konfigurowalny. I jak mamy konfigurowalny, to możemy sobie tutaj wszystko skonfigurować, czyli mechanizmy różnicowe działają automatycznie, ale możemy sobie też zablokować albo zablokować środek i tył. Jak mamy układ napędowy, to albo zrelaksowany, albo normalny, albo dynamiczny, teraz mamy normalny.
No co do, jeżeli chodzi o prześwit i kąty najazdu i zjazdu, to nie ma się czego obawiać, bo ten prześwit w maksymalnym ustawieniu to prawie 30 cm, jak wspomnieliśmy. A jeżeli chodzi o te kąty najazdu, zjazdu, no to sami widzieliście, jak krótki jest tutaj ten zwis przedni, jak króciutki jest zwis tylny. Przy czym ten zwis tylny, tak króciutki, ma też swoje pewne wady estetyczne, tak bym powiedział, bo jak się patrzy na Defendera z tyłu, no to widać tam cały układ wydechowy i widać nawet wahacze zawieszenia. Wybrano program komfortowy, teraz trawa żwirna, błoto i kolejny. O, to jest idealny program na tę drogę. Już 1000 metrów mamy. No, wspinamy się dosyć żwawo pod tą górkę. I zobaczcie, dzięki takiej oponie tutaj mamy już naprawdę śliską tę nawierzchnię. Są i kamienie, które są mokre od deszczu. Jest błoto, ta droga jest taka, no, dosyć śliska. I generalnie on sobie pełźnie, zredukował sobie bieg. Silnik ma 2000 obrotów. Ja stabilnie trzymam nogę na pedale gazu. I on sobie pod taką góreczkę podjeżdża, już 1027 metrów nad poziomem morza. Zobaczcie, na chwilę się przytrzymam. Teraz mamy wzniesienie 8 stopni. Zatrzymałem się w miejscu. Ruszam. No po prostu ten moment 700 newtów jest nieprawdopodobny. Ta opona tak klei, że nawet zobaczcie, na takim błocie mam teraz 9 stopni wzniesienia, 8, 9. I zobaczcie, jak on startuje. W ogóle jak normalne auto na asfalcie. Genialna jest ta opona. O, uwaga. No wreszcie zaczyna się coś dziać. Powiem wam, kiedyś nie przepadałem za taką jazdą, ale najwyraźniej się zestarzałem, bo mi to sprawia mnóstwo przyjemności. Już na 1100 metrów wjeżdżamy. Zajebiście. Ale widoczek mamy po lewej stronie. Halny musiał tutaj przejść chyba, bo zniszczył dużo drzew, dużo wyschniętych, sporo połamanych, ale póki co droga przejezdna. To, co odróżnia Defendera od SUV-ów. Nie wyobrażam sobie, żeby tutaj ktoś chciał się zapuścić GLE, GLS-em, BMW 7 czy Audi Q7, nawet z pneumatyką, nawet ze sprawnym napędem na 4 koła. A to auto tutaj czuje się po prostu jak w swoim naturalnym środowisku. Jedyne, o co rzeczywiście możecie się obawiać, to czy nie przerysujecie gdzieś tego ładnego lakieru. No ale wystarczy PPF-ką sobie na przykład okleić. Nawet nie wiedziałem, że są w górach takie drogi, że można sobie legalnie tak wjechać. Ale nie możemy wam powiedzieć gdzie. Wiem, żebyście pytali, ale gdzie ja mogę sobie w Tatrach tak pojeździć? Nie możemy. Mamy tu swojego przewodnika i Marcin powiedział, zabiorę was, fajne miejsca, ale nie możecie zdradzić gdzie, bo za chwilę się okaże, że tu będzie 1500 Defenderów po tych drogach jeździło. A mogą jeździć tylko te z napisem Giewont, czyli 10 sztuk. Tyle przeżyją. Więc jak kupicie Defendera Giewont, to zdradzę wam miejscówkę. I teraz uwaga, przejeżdżamy przez wodę, więc szybko wchodzimy sobie w tryb brodzenie. I jednocześnie jak weszliśmy sobie w tryb brodzenie, to on sobie go podniósł. Mamy czujnik brodzenia, pokazane, że maksymalnie 90 cm. Ok, ale zobaczcie, co zacznie nam pokazywać w tym momencie. Nie broć w płynącej wodzie. Zobaczcie, tu mamy wodę, a tutaj mamy limit. No, teraz zaczyna się teren. Teraz to tak. No ciekaw jestem, czy tu przejedziemy. Trzeba troszkę dać jednak gazu więcej. W ogóle, Boże, słuchajcie, zobaczcie, Isuzu przed nami. Zobaczcie, jak ono jedzie. Ledwo przejeżdża. To jest nieprawdopodobne, z jaką lekkością robi to Defender. Mam wrażenie, że ten pick-up przed nami bardziej się męczy, bardziej się ślizga, ma większy problem. Orzesz ty w mordę, no tam jest grubo. O Jezu, ała, ała. No tu już jest grubo, tu już jest kurna wąsko, głęboko i strasznie dużo błota i w dodatku cały czas pod kątem. No nie lubię wjeżdżać takim samochodem za pół bańki w takie miejsca, gdzie z prawej i z lewej strony ocieram się o drzewa. No ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, PPF-ka, zabezpieczenie i możecie to robić bez wyrzutów sumienia. No i dojechaliśmy chyba do końca drogi. Więc zaraz nawrotka i jeszcze raz przez to samo trzeba będzie przejechać. Ja tam się cieszę. A jeszcze nie uruchomiłem w tym błocie, słuchajcie, ani razu reduktora.
A jak jadę w trybie błoto i kolejny, to nawet system, ten Terrain Response, podpowiada mi, służy do pokonywania terenu błotnistego, miękkiego lub z głębokimi kolejnami. Zapewnia płynną, delikatną reakcję pedału gazu oraz optymalizuje, i przestał wyświetlać, ale też pod spodem było dopisane, że zaleca się włączenie reduktora, a ja reduktora nie włączyłem. Przy takich oponach, jakie tutaj mamy, czyli tych all-terrain, warte podkreślenia jest to, że one zapewniają Wam nie tylko przyczepność wzdłużną, czyli na przykład jak przyspieszacie w takich kolejnach i pod oponą macie dużo błota, ale też poprzecznej przyczepności. Bo jak jedziemy na delikatnym uskoku w takiej kolejinie, no to samochód może nam się stoczyć w prawo albo w lewo. I bieżnik takiej opony ma właśnie zapobiegać takiemu ześliźnięciu się. Tu będzie grubo. Ała, boli mnie, ała, jak mnie boli. Jak mnie boli. Jak kupicie sobie Defendera, czy to w Giewoncie, czy to w innej wersji, to najgorsze, jak zabierzecie go w taki teren, będzie jedno. Przekroczenie tej psychicznej granicy i zrozumienie, że to naprawdę jest naturalne środowisko takiego auta. To będzie zdecydowanie najtrudniejsze. Ja pitole. Jezus Maryja. I zobaczcie, ja tylko delikatnie sobie naciskam pedał gazu, w ogóle totalnie bezstresowo. Zobaczcie, jakie tutaj są kolejny. I ani razu jeszcze nie poczułem, żebym szorował podwoziem po czymś. Niestety słyszałem i czułem, jak szoruję tym nadwoziem. 1160 metrów nad poziomem morza już jesteśmy. I wspinaczka trwa. To jest taka droga, słuchajcie, na której sobie normalnie wyprawowymi samochodami urządzają przejażdżki. Takimi typowymi, przystosowanymi do terenu, z wyciągarkami, z wielkimi balonami. Zrzucają ciśnienie pewnie, a my nawet ciśnienia jeszcze nie zrzuciliśmy tutaj. Serce mi krwawi z jednej strony, jak słyszę wszystkie te gałęzie orające lakier. Ale z drugiej strony samochód jest zabezpieczony PPF-ką. I naprawdę, jeżeli chcecie jeździć w takich warunkach, to Wam polecam oklejenie auta PPF-ką. Na tle kosztu całego samochodu będzie to niewielki wydatek, a ona naprawdę ocali ten piękny lakier, to jest po pierwsze. Po drugie, po prostu będziecie spokojniejsi, będziecie mieli mniej wyrzutów sumienia. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dzieje się z podwoziem, to najgorzej będzie Wam, jak przyjedziecie Defenderem jakimkolwiek w takie warunki, przekroczyć tę psychologiczną granicę i zrozumieć, że ten samochód naprawdę to potrafi. Sama satysfakcja z tego, że takim samochodem, SUV-em bądź co bądź, komfortowym autem wjechaliście na szczyt, na który teraz dotarliśmy, na wysokość 1233 metrów. Będzie czymś, co będziecie pamiętali do końca życia. Ty wiesz, że tu jednego faceta jak spadł w przepaść dopiero po 2 latach znaleźli? 400 metrów, takie przewyższenie pokonaliśmy. Startowaliśmy z poziomu około 850 metrów nad poziomem morza, a teraz mamy 1260, jeżeli dobrze pamiętam, czy tam 1230. I zrobił ten samochód to z taką lekkością, tak swobodnie, nie wykorzystując chyba nawet 1/3 swojego potencjału. Niesamowity prześwit, niesamowity napęd na 4 koła, dużą robotę wykonała tutaj opona. I wiecie co? Często my wszyscy, i ja sam, jaramy się tymi samochodami sportowymi, które mają dużo koni, które przyspieszają do setki w 3 sekundy i mówimy, że to jest super technologia. Nie. Super technologia to jest to. Samochód tak uniwersalny, że na co dzień jeździcie nim sobie jak zwykłym SUV-em, a jednocześnie zabieracie go w takie miejsca, w taki teren i po prostu macie większego banana na twarzy, niż gdybyście śmigali jakimś sportowym autem po torze. Jestem urzeczony Defenderem, a wersja Giewont jest naprawdę wspaniałym hołdem Land Rovera, Defendera, dlatego. I kupując taki samochód, naprawdę korzystajcie z niego w odpowiedni sposób, bo to jest jego naturalne środowisko i sami będziecie w szoku, co potrafi.